Cześć wszystkim, ja jestem Osikowa i w dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Was wyzwanie malowania ustami. Chociaż sama nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, jak jestem trochę przeziębiona, ale Wy nie musicie o tym wiedzieć, tym bardziej, że posprzątałam cały pokój i nie ma tutaj żadnych śladów tego, że mogłabym być chora, tak więc zaczynajmy. Jeszcze tylko jedna rzecz, z racji, że nie jestem youtuberką beauty i nie bardzo znam się na makijażach, a będzie dzisiaj dużo zbliżeń na moje usta, przynajmniej tak się domyślam, to proszę o małą wyrozumiałość. Szczerze nie mam pojęcia, jak one to robią, że jak malują usta, to one są takie ładne i równiutkie. Za każdym razem jak ja to robię, to po prostu wygląda, jakbym miała jakieś skrzywienie. Hej, może jak będę robiła takie miny, to nie zauważycie, że faktycznie nie umiem się malować. Żeby nie było nieporozumień, nie będę malowała ustami, czyli tarła twarzą po kartce, tylko po prostu będę miała przybory w buzi i w ten sposób będę malować. A ponieważ zbliża się już ten okres świąteczny, mam nadzieję, że już w sumie można powiedzieć, że jest, bo grudzień już jutro, a okres świąteczny to moja ulubiona pora w roku, to będę malowała właśnie w takim klimacie. Jestem bardzo ciekawa, jak wyjdzie to zadanie. Spokojnie, to dopiero początek. To nie będzie tak wyglądało. Girls and boys, there's frilly things and candy dreams and every kind of toy. The tree is set up. Dobra, powiem tak, to się okazało trudniejsze niż sądziłam. Myślałam, że chociaż w miarę będę w stanie kontrolować nacisk pędzla, że uda mi się tak malować, żeby linie były cienkie, natomiast nie. Nie dość, że kontrola jest znikoma, to jeszcze jest taki dyskomfort, że trzeba cały czas mieć oczy maksymalnie jakby patrzące się na dół. Dlatego po prostu w pewnym momencie zaczyna boleć głowa, bo to jest nienaturalne położenie gałek ocznych. Zawsze jednak patrzymy mniej więcej przed siebie, natomiast kiedy mamy pędzel w buzi, to trzeba patrzeć cały czas w dół i to w pewnym momencie po prostu głowa zaczyna boleć i myślę, że to nie jest właśnie kwestia mojego przeziębienia, tylko tego, że to jest nienaturalne. Widzicie już, jak to wygląda, to teraz zobaczcie, jak to wyglądało w mojej głowie, czyli jak to powinno było wyjść. Gałązki bardzo mi się kojarzą ze świętami i chciałam, żeby to właśnie był taki jakby bukiet gałązek, taka prosta grafika, do której można dołożyć napis Wesołych Świąt. I to jest dla mnie taka właśnie kwintesencja świątecznych obrazków, żeby one były proste i żeby można było po prostu dodać do nich ładny napis. Wiemy już, że szczegółowe malowanie za pomocą ust wcale nie daje jakichś fajnych efektów, dlatego spróbuję teraz ugryźć ten temat w inny sposób, tak jak to zawsze próbuję, i wykorzystam płyn maskujący, aby oznaczyć granice rysunku, ponieważ płyn maskujący spowoduje, że nawet jeżeli wyjedzie się farbą na miejsce, gdzie jest nim pomalowana kartka, to kartka się nie zabarwi od farby, a potem ten płyn będzie można usunąć i kartka w tym miejscu, tak jak była biała, będzie biała. Więc tak jak już powiedziałam, on zaznaczy krawędzie, a ja ustami będę mogła robić znowu jakieś dziwne kształty i znowu będę mogła nie panować nad sobą, ale mam nadzieję, że dzięki temu, że ten płyn będzie mi pomagał, to wyjdzie to trochę lepiej. Znacie to uczucie, kiedy próbujecie przewlec przez oczko igły, nitkę i Wam się nie udaje, zaczynacie się pocić i jest generalnie takie nerwy Was uderzają? To wydaje mi się, że właśnie takie uczucia towarzyszą mi podczas malowania ustami. This song is for you, my dear. This Christmas I long to hear that finally the dream is more than a dream about you, me and mistletoe. Czułam się jak taki pies, który szarpie zabawkę. Okej, stwierdzam, że im więcej się maluje w ten sposób,
tym większą wprawę się trochę ma w kontroli nad pędzlem. Później zauważyłam, że nawet potrząsanie pędzelkiem tak, żeby wytworzyć małe kropeczki, wychodziło mi lepiej, ponieważ już bardziej kontrolowałam to, co się działo. Nie wiem, jak mam to wyjaśnić. Postanowiłam wykonać jeszcze jedną ostateczną próbę, gdzie po prostu pomaluję ustami tak jak uważam, a postaram się uratować ten obrazek robiąc line art już normalnie rękami. Faktycznie praktyka czyni mistrza. Osobom, które mają niesprawne ręce albo tych rąk w ogóle nie posiadają, musi być naprawdę trudno, jeżeli by chciały tworzyć sztukę, ale widziałam takie przypadki, gdy takie osoby radziły sobie na przykład stopami albo ustami, co pokazuje, że dla chcącego nic trudnego, chociaż niewątpliwie wymagałoby to bardzo dużo cierpliwości, bardzo dużo samozaparcia i na pewno też bardzo dużo pracy. Tutaj już przechodzimy do rysowania rękami, co jest o wiele prostsze i przyjemniejsze. Chciałam, aby ten jeleń troszeczkę miał coś wspólnego z wkraczaniem w inny wymiar, dlatego las, który na nim rysuję, można go oglądać i do góry nogami, i normalnie. Słuchajcie, w poprzednim odcinku prosiłam Was o pokolorowanie stron mojej kolorowanki i tutaj są właśnie Wasze prace. Bardzo dziękuję za to, że mi je wysłaliście. To jest takie niesamowite uczucie zobaczyć, jak wygląda Wasza wizja i Wasze pomysły na kolory, gdzie w mojej głowie to mogło wyglądać zupełnie inaczej, a na przykład w niektórych przypadkach, szczerze mówiąc, w ogóle sobie nawet nie wyobraziłam tego w kolorach i jak zobaczyłam Wasze pokolorowane wersje, to po prostu to się w głowie nie mieści. Tak więc bardzo dziękuję. Jak wiecie, moją kolorowankę możecie kupić na olsikowa.pl. A do następnego odcinka chciałabym, żebyście spróbowali też narysować coś ustami, trzymając w ustach przybory i swoje rysunki wysyłajcie na olsikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać, bo widzę, że czasami się niektórzy zapominają, więc podpisujcie się, a my widzimy się za tydzień w czwartek o 18:00. Trzymajcie się i pa 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 pa!